Siemacie kochani, dzisiaj sprawdzimy, co trzeba wiedzieć o nowym BMW R1300 GS, zanim go zamówicie. Że nadchodzi, wiedzieliśmy od dawna, że będzie wyglądał nieco inaczej, też się domyślaliśmy, ale tego, jak finalnie wygląda, nie spodziewał się do końca chyba tak naprawdę nikt. Koniec z podbitym okiem, koniec z 20-letnią historią identyfikacji wizualnej dużego GS-a. Nowy R1300 GS to już nowy rozdział. Muszę tutaj chwilkę zacząć od BMW R1250 GS, który był ostatnią ewolucją poprzedniej, powiedzmy, epoki trochę. I był to motocykl niesamowicie kompletny i prawie idealny. I w pewien sposób dla BMW, dla producenta stał się ślepą uliczką. Luksusową, ale jednak ślepą. BMW postanowiło więc zbudować motocykl niejako od nowa i w ten sposób prawdopodobnie odblokować sobie troszkę potencjału do poprawiania go w dalszym ciągu. Czy nowy GS będzie całkowicie inny? Otóż nie, bo wiele patentów tak charakterystycznych dla tego motocykla pozostaje w nowej konstrukcji. Dalej mamy tutaj oczywiście wielkiego boksera, dalej mamy zawieszenie paraliver i teleliver, także nie wszystko się zmienia. Wiele elementów wspólnych, tak jak chociażby założenie co do konstrukcji ramy, też jest takie samo. Mamy też wreszcie wciąż dziób, no ale niektóre rzeczy są nowe i trzeba się temu przyjrzeć. BMW przeprojektowało praktycznie każdy element tego motocykla. Do lampy dojdę na końcu, ale nowy jest także silnik, rama i zawieszenie, a wszystko razem waży 12 kg mniej od poprzednika. Rama, swoją drogą, zbudowana jest na tym samym koncepcie co w 1250, ale z tą różnicą, że na przykład silnik nie jest już elementem współnośnym, a elementem samonośnym. I silnik właśnie teraz jest to najmocniejszy bokser w historii, bo generuje aż 145 koni mechanicznych i 149 Nm momentu obrotowego przy 6500 obrotów. Do tego skrzynia biegów nie znajduje się już za silnikiem, tak jak w poprzednikach, a pod silnikiem, dzięki czemu można było na przykład kompletnie inaczej zaprojektować sekcję tylną, dać dłuższy wahacz i tak dalej. Oczywiście, tak samo jak w 1250, mamy tutaj już tą skrzynię obsługiwaną przez mokre sprzęgło z antyhoppingiem. No i zapytacie, po co to wszystko? Po co komu 145 koni mechanicznych w terenie? Otóż dlatego, że po pierwsze BMW mogło tak zrobić, po drugie dlatego, że i tak już od dobrych paru lat odstawali od swojej najbliższej konkurencji, jeśli chodzi o moc maksymalną, a nie oszukujmy się, w segmencie premium cyferki się liczą. Oprócz tego, dlatego także, że zaledwie 2% z tych motocykli kiedykolwiek zjedzie z czarnego. Za to te wszystkie bariery technologiczne, czyli duża moc, duży moment obrotowy, zmienne fazy rozrządu i tak dalej, te wszystkie rzeczy dają super przewagę, no przewagę jak przewagę, ale dają wymierne korzyści i komfort w czasie jazdy po autostradach i w czasie dalekiej turystyki, a nie oszukujmy się, tak używacie swoich GS-ów w zdecydowanej większości. Zawieszenie. Zawieszenie to dalej teleliver i paraliver, czyli tak jak od lat BMW nas przyzwyczaiło. Natomiast tym razem nowe zawieszenie dostaje o 20 mm więcej zakresu pracy oraz całą tonę elektroniki. Podobno ma też dawać więcej feedbacku z podłoża i to mi się bardzo podoba, bo jeśli jeździliście poprzednimi GS-ami, to wiecie, że prowadziły się tak trochę specyficznie i w czasie jazdy w terenie, niejako nas odcinając od czucia właśnie odpowiedzi z koła, z podłoża. Także tutaj moim zdaniem bardzo duży plus. No i dobra, ta elektronika, która będzie tam dopakowana wzorem najlepszych motocykli tej klasy i swoich bezpośrednich konkurentów, zawieszenie w nowym BMW oczywiście będzie aktywne. Będzie posiadało też takie bariery jak automatyczne rozpoznawanie obciążenia, rozpozna czy jeździcie solo, czy z pasażerem, czy wieziecie bagaż, jeśli zechcecie. I wypoziomuje, wyrówna napięcia wstępne chociażby zawieszeń do zadanego obciążenia. Tutaj pojawia się pytanie, które zadajecie mi coraz częściej pod różnymi filmami dotyczące różnych motocykli, czyli jakie jest maksymalne obciążenie, jakie możecie zadać temu motocyklowi. R1150 GS, czyli bardzo dawno temu ten motocykl wytyczył tutaj zupełnie nowe standardy i ten GS stał się absolutnym takim
w zasadzie wielbłądem. Wiadomo było, że można było na niego założyć i jakieś astronomiczne ilości bagażu i on to wszystko udźwignął i pojechał. Jak to wygląda w najnowszym motocyklu? Otóż nowego R1300 GS będziemy mogli objuczyć do 228 kg. Czy to dużo, zapytacie? To dokładnie 12 kg więcej niż w poprzedniku i znacznie więcej niż w kultowym wspomnianym 1150. I rodzi nam się tutaj taka więc ciekawostka. R1300 jest 12 kg lżejszy od 1250 i ma te same 12 kg więcej maksymalnego obciążenia, więc dopuszczalna masa całkowita jest identyczna. Przetransferowali tą masę z masy własnej motocykla do tego, co motocykl może przewieźć. Także chyba na plus. Wracając do zawieszenia, bo dostaniemy jeszcze jedną fajną funkcjonalność znaną chociażby z, uwaga, Harley'a Pan Ameriki, czyli zawieszenie w nowym GS-ie na nasze życzenie będzie potrafiło sobie rozpoznać, że się zatrzymujemy i obniżyć to zawieszenie, obniżyć prześwit, dzięki czemu zbliżyć kanapę do podłoża, co będzie niewątpliwym plusem dla tych z nas, którzy są nieco niższego wzrostu. W momencie, kiedy ruszymy, on podniesie się do zadanej wysokości. Podobnie jak w przypadku BMW F650 GS dostaniemy tutaj zrewidowaną elektronikę, a w tym także tryb Enduro. Producent w ogóle atakuje bardzo mocno w materiałach promocyjnych fakt przeznaczenia tego motocykla do jazdy terenowej. Bardzo to ciekawe, co nie? Dla mnie to w zasadzie zaskakujące, bo kto by chciał tak wielkim i nie oszukujmy się drogim motocyklem śmigać w terenie, no ale niektórzy na pewno to robią. Czego możemy się w takim razie spodziewać? Nowy GS 1300 jest zdecydowanie bardziej smukły, przynajmniej tak wygląda. Jest to kilkanaście kilogramów lżejszy, co pozwala myśleć o tym, że może rzeczywiście skręca bardziej w stronę przygody. Oprócz tego w trybie Enduro dostaniemy na pewno całą masę automatycznych ustawień, czyli inne ustawienia kontroli trakcji. Tryb Enduro prawdopodobnie też obetnie moc maksymalną tego silnika, a także dostosuje sposób działania zawieszenia do jazdy terenowej. Kontrowersyjnym tematem jest oczywiście nowa lampa Matrix LED, za pomocą której producent zrywa z 20-letnim trendem, który utrzymywał i motocykl zaczyna wyglądać kompletnie inaczej. Oczywiście pierwsze głosy, jakie się pojawiły w internecie, to narzekanie, że o rany, teraz to dopiero ten GS jest brzydki, ale te stare GS-y 20 lat temu też dostawały takie opinie, a potem nam się opatrzyło, więc ja uważam, szczerze powiedziawszy, że nowa lampa od BMW też nam się opatrzy i za parę lat nikt nie będzie o niej rozprawiał. Dzisiaj jest dużym halo, bo wygląda kompletnie inaczej. Co ciekawe, nie wiem jak Wy to odbieracie, ale z mojego punktu widzenia mam wrażenie, że ta lampa prezentuje się lepiej lub gorzej w zależności od wersji kolorystycznej motocykla. Tak czy inaczej, ostatecznie najważniejsze, aby bardzo dobrze świeciła, a świecić ma wyjątkowo dobrze, natomiast w opcji, bo będzie oferować doświetlanie zakrętów, ma mieć bardzo inteligentny system oświetlania tej przestrzeni przed motocyklem w zależności od tego, w którą stronę skierujemy motorek. Wracając do opcjonalności, nikogo dzisiaj to już chyba nie dziwi, bo BMW od bardzo dawna sprzedaje swoje motocykle właśnie w takim systemie, gdzie do podstawy większość ciekawych rzeczy należy sobie dokupić. Cały motocykl będzie oczywiście jak najbardziej naszpikowany najnowocześniejszą technologią, techniką, która będzie wspomagać kierowcę. I możemy tutaj sobie dyskutować, ciekaw jestem Waszych opinii, czy takie systemy jak asystent pasa ruchu, jak aktywny tempomat i inne tego typu rzeczy wspomagające właśnie kierowcę aktywnie w czasie jazdy są tutaj potrzebne. Moim zdaniem, jeśli gdzieś powinny się pojawić, to właśnie w luksusowych motocyklach służących do długich podróży i połykania tysięcy kilometrów i są tutaj jak najbardziej na miejscu. Tak naprawdę brakuje tylko automatu. I o tym też wiele osób mówiło. Ciekaw jestem, czy ten automat w wydaniu BMW się w końcu pojawi. Pytanie, czy nowy GS jest warty tego, żeby zwrócić na niego uwagę, jeśli posiadacie coś podobnego. Pytanie, czy GS będzie się dobrze sprzedawał mimo w pierwszym momencie bardzo kontrowersyjnego wyglądu i dużych zmian poczynionych przez producenta? Moim zdaniem jak najbardziej tak, bo dalej jest liderem na rynku dużych, najwyższej klasy luksusowych adventure tourerów i trudno czegokolwiek innego się spodziewać. Nie wiem, czego Wy się spodziewacie, że ludzie nie pójdą i nie kupią nowego GS-a, bo to byłby szok. No i na koniec
Ceny, moi drodzy, bo to też zawsze intrygujący temat w przypadku takiego motocykla. Wrzuciłem sobie nowego GS-a w konfigurator, bo jest już dostępny na stronie polskiego dystrybutora. I ceny zaczynają się od 86 900 zł i kończą, jak się pododaje tu i tam, nieco powyżej tych 1130. Także chyba zgodnie z przewidywaniami mnie na przykład to nie zszokowało. Oczekiwałbym mniej więcej takiego poziomu cen za nową BM-kę. Bardzo jestem ciekaw, co o nim sądzicie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, a być może ktoś z Was już zamówił ten motocykl. Jeśli tak, napiszcie koniecznie, z czego się przesiadacie, czy jest to poprzednik 1250, czy jest to coś innego i zmiana marki. Komentarze jak zawsze należą do Was. Ja nie mogę się doczekać jazdy próbnej, ale to pewnie już w następnym sezonie. A teraz co? Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!